Czy gra na oficjalnych serwerach polskiego Metina w roku 2023 ma jeszcze sens? To pytanie zadają sobie zarówno aktywni gracze powracający po latach przerwy, jak i ci aktywni, jednak po tej drugiej stronie mocy, no tej prywatnej. Za mną też, szczególnie w ostatnim czasie, mocno się ciągnie to pytanie i w dzisiejszym filmie podzielę się z wami swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeżeli materiał wam się spodoba, fajnie jak zostawicie łapkę, a jeżeli w najbliższym czasie planujecie rozpoczęcie rozgrywki na globalu, to zachęcam każdego do założenia konta z mojego refa, z którego hajs, który wpadnie, będzie przeznaczony na ISA do serii Sury. To jest jeden z tych odcinków, w którym fajnie będzie poczytać wasze opinie w komentarzach na tezę postawioną w filmie. Tymczasem witam was serdecznie, ja jestem Trim, a oto kolejny odcinek z Globala Metin 2. Zaczynamy. Nie jest żadną tajemnicą, że Metin w ostatnim czasie nie ma się zbyt dobrze. Z czystym sumieniem jestem w stanie stwierdzić, że najlepsze lata projekt ten ma już za sobą i nie ma co liczyć na to, że złote czasy powrócą. Czasy ogromnego zainteresowania ludzi projektem i bardzo licznego community. Jako starzy wyjadacze większość z nas dorosła, ograła się z projektem dziesiątki jak nie setki razy, po prostu efekt nowości przeminął i w dużej mierze w tym można upatrywać powodu, dla którego liczne spadki graczy stały się codziennością, konsekwencją czego od lat na Metinie polskim obserwujemy coraz to nowe fuzje serwerów. Moda na łączenie serwerów rozpoczęła się od tego najgłośniejszego, gdzie 28 października 2013 roku serwery od 1 do 25 zostały złączone, tym samym na zawsze pożegnaliśmy się z legendarnym Monastyrem, Feniksem czy Obsydianem. Na ich miejsce powstały nowe i z 26 serwerów pozostało ich zaledwie 6 i ten stan utrzymał się do 20 listopada roku 2018, gdzie przeprowadzona została kolejna fuzja. Tym razem 8 istniejących serwerów połączono w 2 nowe i tym samym przywitaliśmy Etolin oraz Diumar. Oprócz nich nowy serwer Java pozostał z tą samą nazwą i nie przeprowadzono jego łączenia z żadnym innym serwerem. Ten stan rzeczy nie zmienił się przez całe 5 lat. Całe 5 lat serwery jakoś się trzymały, aż nadszedł moment fuzji, której efekty pozostały aż do dzisiaj. Dnia 19 marca 2020 roku serwer Diumar wraz z Etolinem połączone zostały w serwer Polska, który pozostał jedynym istniejącym oficjalnym polskim serwerem w grze Metin 2. Zaledwie 2 lata i populacja graczy Metina skurczyła się tak mocno, że ograniczona została do jednego narodowego serwera. Jak zatem wygląda ten serwer na dzień dzisiejszy? Czy po 3 latach od ostatniej fuzji ma on jakieś objawy, które mogłyby wskazywać, że zbliża się fuzja serwera Polska z jakimś serwerem innej narodowości, czy może jest on aktywny na tyle, żeby być bezpiecznym? Oczywiście najprościej jest sprawdzić to wchodząc na mapę handlową i weryfikując to po ilości sklepów. Nieprecyzyjny, ale najprostszy sposób na wykazanie aktywności serwera. Po wejściu na handlową widzimy naprawdę dużą ilość sklepów, która jasno pokazuje, że serwerowi Polska daleko jest do statusu serwera martwego. Rynek pełen jest rozmaitych przedmiotów, ale widać, że sklepy zdominowane są masą wybundowanych gotowych przedmiotów. Szukając jakichś podstawowych przedmiotów, takich jak na przykład księgi umiejętności dla danej klasy, jakichś tanich książek dla 3 lub 4 skilla, bez posiadania szkła handlu spędzimy nawet i 20-30 minut w poszukiwaniu jednej książki. Gracz, który chce rozpocząć spokojną grę i rozwinąć swoją postać bez inwestowania pieniędzy w ISA, pod kątem takich zakupów będzie miał ciężko. Do głowy przychodzi mi jedno pytanie: dlaczego Gameforge nie uprościł graczom rozgrywki w tak podstawowym aspekcie? Przecież istniejący Action House, który dostępny jest w ISie, mógłby posiadać jakąś podstawową, darmową formę poza ISem, gdzie nowy gracz mógłby na przykład wyszukiwać podstawowe przedmioty, jakimi są książki, o których wspomniałem, lub na przykład dopalacze jak zielone, fioletowe, czy może nawet ulepki, a szkło handlu premium oferowałaby możliwość wyszukiwania całej reszty przedmiotów. Tak proste, a jednocześnie tak ciężkie do zrozumienia dla siedzących u góry. Jeżeli poruszamy temat sensu rozgrywki, to omijamy etap tych najwyższych poziomów, na których gra ma swoje wiadomo zalety, jak i wiele problemów, ale jak już dotarłeś do tego etapu, to zakładam, że sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie zawarte w tytule, znalazłeś chęci do gierki, sprawia ci ona przyjemność, no i grasz. Jak zatem rozpocząć ma nowy gracz, który chce powrócić lub znudziło mu się privy i poszukuje może nostalgii, może stabilnego serwera? Opcji jest parę, ale uprzedzę cię od razu, wiele się w tym aspekcie pozmieniało w dawnych latach. Na forach znajdziemy bardzo wiele opisów i postów, w których gracze spierają się na temat najlepszych sposobów na zarobek. Jak najlepiej zainwestować czas, aby jak najszybciej zdobyć dobry ekwipunek. O ironio, niemal każda dyskusja kończy się na jednym z dwóch sposobów. Albo rozmówcy dochodzą do wniosku, że najbardziej opłaca się spędzić chwilę dłużej w pracy i za ten hajs kupić EQ, lub na stwierdzeniu, że rób ziomeczku co chcesz, ważne żebyś się cieszył z rozgrywki. I tak wam powiem, że chyba to drugie stwierdzenie jest prawdopodobnie najważniejsze w tym wszystkim. Ja sam osobiście po latach przerwy od Globala powróciłem do gry na PL-a, gdzie początkowe uderzenie nostalgii przy wykonywaniu tych już doskonale mi znanych questów przeplatało się z szokiem, trafiając na elementy mi nieznane, które dodane zostały w trakcie mojej przerwy od gry. No i uprzedzę cię, jeżeli po latach nieobecności na globalnych serwerach postanowisz powrócić do gry, to szykuj się na wiele zaskoczeń, i tych pozytywnych, jak i tych, których logicznie
logiki nie pojmiesz, bo pojąć jej w wielu sytuacjach po prostu się nie da. Okej, ale co konkretnie warto robić rozpoczynając rozgrywkę? Najpopularniejszym sposobem na zarobek i zdecydowanie najlepszym na samym początku gry jest po prostu dropienie odłamków i klikanie korów, które po przeklikaniu wyżej sprzedajemy. Bardzo monotonne, ale z gamy możliwości ten sposób wybija się najbardziej. Bardzo popularne jest również zarabianie na organizowanych eventach. Pod tym względem na przestrzeni lat wiele się nie zmieniło, tak jak kiedyś one dalej są bardzo opłacalne. Dropienie blasków, łowienie puzli rybackich, czy eventy sezonowe jak Halloween, święta, pierwszy dzień wiosny i tak dalej mógłbym wymieniać długo i długo. Gama eventów od wielu lat rozszerza się i pod tym względem administracja stara się dbać o graczy i urozmaicenie rozgrywki. W tym miejscu szczególną uwagę zwrócić trzeba na twór, jaki powstał parę lat temu, czyli eventowe serwery od Gameforge. Od serwerów oficjalnych różnią się one wieloma względami, ale każdy z innego powodu. Możemy zobaczyć tam na przykład zwiększone raty serwerowe, zmniejszenie dropu Young, zwiększenie obrażeń potworów i ich HP, specjalne sklepy z unikatową walutą, możliwy do odebrania bonus expa i inne bariery. To był ewenement, który rozpoczął się 17 lipca 2020 roku wraz ze startem serwera Polyphemos i trwa do dzisiaj, gdzie gracze mogli rozpocząć swoją rozgrywkę na serwerach, które dodatkowo każdego dnia posiadały odpalone eventy w danych godzinach. Dla graczy, których klasyczna rozgrywka na statycznym serwerze nie interesuje, jest to naprawdę ciekawa alternatywa. Z tego co widziałem, to serwery te wśród graczy, którzy wypowiadają swoje opinie, są doceniane i polecane do gierki. Wszystko zależy jednak od naszych preferencji, po prostu czego poszukujemy, czego wymagamy od rozgrywki w 2023 roku. I tak naprawdę to pytanie przede wszystkim powinni zadać sobie twórcy, którzy w dalszym ciągu projekt rozwijają, reklamują go aktywnym marketingiem w wielu źródłach. No koniec Metina to jeszcze na pewno nie jest. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, dla kogo stworzony jest Metin. Czy Metin oferuje coś nowym, młodym graczom? Rozmawiając na przykład na streamach z potencjalnymi graczami, często spotykałem się z zarzutem, jakim jest stary silnik graficzny i ograniczona mechanika i często ona jest problemem w przypadku, gdy projektem zainteresuje się nowa jednostka i jest to potencjalny nowy klient wśród usług Gameforge'a. Mimo wszystko na początkowych etapach gry często napotyka się nopków, którzy próbują coś pograć. Metin jednak coś ma w sobie, co może przyciągnąć. Pytanie tylko, jak ci nowi gracze zareagują, gdy staną na etapie, w którym bez zakupów w ISie ciężko będzie im pójść dalej. No i magiczny, legendarny, w sumie okryty niechlubną sławą sklepik za smocze monety jest już chyba jednym z najczęściej powtarzanych pretensji kierowanych w stronę twórców globalnych serwerów. Zewsząd słychać głosy, w których bez ISa nie ma szans na rozwój postaci i prędzej się zamęczymy niż coś osiągniemy, no i rzeczywiście coś w tym jest. Item Shop na globalu jest naprawdę potężnie rozbudowany i brakuje w nim chyba na dzisiejsze czasy tylko ulepków. I tak wiem, da się zarobić na niego w grze, mając dobrze rozplanowany zarobek i mocno angażując się w rozgrywkę, ale w rzeczywistości ilu takich graczy jest, którzy odpalą 10 klientów, z czego na 3 biją metiny, na 3 robią dangi, na 2 łowią i kopią rudy. Taki klasyczny, casualowy gracz raczej prowadzi swobodną rozgrywkę, w której nie posiada fabryki Young, a zarabia jeszcze na jednej lub dwóch postaciach. Musi ulepszyć ekwipunek, jednocześnie pamiętając o podstawowych zakupach w ISie. No, trzeba w końcu wyzwojować skille, jeżeli nie chce się ich czytać tygodniami. Musimy, idąc na maksymację do groty, założyć kostium i fryzurę z odpornością na błyski. Jeżeli nie gramy WP-kiem albo nie mamy perf eku, nie mamy szans bez tego wygodnie expić. Musimy też posiadać pakiet VIP na doświadczenie oraz podwójny drop przedmiotów. Kto dzisiaj wyobraża sobie bez tego grę? Jednak małym sprytem możemy większość z tych problemów ominąć. Gra w dzisiejszych czasach oferuje na tyle dużo eventów czy innych wydarzeń lub mechanik, że rady exo czy nawet zmianki występują w grze już niemal na porządku dziennym. Zaspokajają one większość potrzeb związanych z item shopem, bo nawet jeżeli nie dropniemy tego, czego potrzebujemy, bo przedmiot ten nie występuje lub nie można go dropnąć, to na evencie zarobić możemy tyle, że skrzynię szczeniaka lub kupon 50 SM-ów spokojnie możemy sobie kupić. Jednak jest też drugie dno, to ciągłe bombardowanie gracza poprzez oferty błyskawiczne, promocje lub inne komunikaty narzucające narrację, jakby bez ISa po prostu gra miałaby nie istnieć. Twórcy gry po tych wszystkich spadkach są już tak zdesperowani na zarobek, że nie kryją się już z tym faktem. Kiedyś w dawnych czasach item shop wiązał się jedynie z tą małą żółtą monetką kręcącą się w lewym dolnym rogu, a dzisiaj po zalogowaniu się do gry musimy poświęcić chwilę, żeby całe to gówno pogasić, wyklikać te wszystkie wyskakujące, wkurwiające okienka i dopiero wtedy możemy rozpocząć grę. Zazwyczaj filmy, które mają pytanie w tytule, nie kończą się puentą, ale dzisiaj niespodzianka, mój się film skończy puentą. A więc, czy opłaca się rozpocząć grę na globalu w roku 2023? Tak, ale stawiam przy tym naprawdę bardzo wiele gwiazdek, które omówiłem w sumie to przed chwilą.
Dodatkowo jeszcze o czym nie wspomniałem, musicie uzbroić się w wielkie pokłady cierpliwości przy kolejnych wprowadzonych aktualizacjach. Nigdy nie wiadomo, kiedy znów zostanie wprowadzony jakiś hit, skalą podobny jak cudowne dodanie do dropu w grocie broń na 7.5 level z lutego z roku 2010. To już po prostu trzeba mieć w świadomości, bo to już jest wpisane w specyfikę prowadzenia Metina globalnego przez twórców. No i oczywiście boty, którymi oblężone są miasta i doliny i inne krainy, które są w Metinie, jednak tych botów nie ma już aż tak dużo jak było kiedyś, gdzie latało po 5 na raz. Dzisiaj czasami spotkamy, jakby da się trafić, da się znaleźć takiego bota, ale powiedzcie mi, gdzie botów nie ma? Praktycznie na każdym serwerze można spotkać w większej lub w mniejszej skali. I z tą myślą was zostawiam, piszcie komentarze, zostawcie łapkę i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!